W dzisiejszym odcinku zabieramy Was w 48-godzinną podróż po Sapporo. Jest to piąte co do wielkości miasto w Japonii i jedno z najmłodszych, z tych największych. Jeszcze w 1857 roku populacja Sapporo wynosiła zaledwie 7 osób i byli to reprezentanci grupy etnicznej Ainów. Ainowie zamieszkiwali Hokkaido od tysiącleci i byli tutaj rdzennymi mieszkańcami. Natomiast w momencie, kiedy Japończycy z południowych wysp, głównie z Honshu stołecznej, rozpoczęli swoją ekspansję na Hokkaido, no to wydarzyła się tragedia dla Ainów i stało się z nimi to, co mniej więcej w Ameryce wydarzyło się z Indianami. Dla nas Polaków Sapporo kojarzy się przede wszystkim ze skokami narciarskimi. Co roku odbywają się tutaj turnieje. W 1972 roku z Igrzysk Olimpijskich Zimowych Wojtek Fortuna niespodziewanie przywiózł złoty medal. Natomiast dla samych Japończyków Sapporo to jest miasto rozrywki, miasto bardzo dobrych kulinariów i węzeł komunikacyjny na Hokkaido. Jesteśmy w Game Center, czyli salon gier. To akurat jest jeden z salonów sieciówki Taito Game Centers. Nawet jeśli nic Wam ta nazwa nie mówi, to prawdopodobnie gdzieś tam w swoim życiu natknęliście się na jedną z ich kreacji. Są oni twórcami między innymi Space Invaders oraz Bubble Struggle. Jest to japońska firma, ale co ciekawe została założona przez Rosjanina. No i tak właśnie od lat 70. bardzo mocno funkcjonuje na rynku zarówno gier arkadowych, jak i właśnie takich salonów. To miejsce bardzo japońskie pod kilkoma względami. Przede wszystkim nie ma tutaj innych gaijinów, czyli ludzi spoza Japonii. Wszyscy są Japończykami w przeróżnym przekroju wiekowym. Co tutaj można robić? No wiadomo, można pograć. Akurat w tym momencie jestem w takiej części, to są tak zwane UFO gry. Gierki, w których wrzuca się pieniążki i liczy się na to, że coś się wyciągnie. Jeszcze nie widziałam, żeby ktoś tutaj wychodził z jakąś nagrodą, a już trochę czasu spędziliśmy w tym salonie gier. Drugi rodzaj gier, na który się tutaj natknęłam, jest czymś dość zaskakującym. Jest to strefa tylko dla dziewcząt i wygląda jak taka fotobudka, do której się wchodzi i robi się sobie zdjęcia, przy czym tak to wygląda od środka. I te zdjęcia nakładają na Twoją twarz jakieś różne filtry. Widziałam, że dziewczyny wchodzą do środka i wychodzą całe uchachane, także prawdopodobnie jest to śmieszne. No nie wiem, ja nie będę wchodziła i testowała tego. Trzeci rodzaj gier jest związany z muzyką. Tutaj na przykład mam pana, który gra na bębnach. Jednocześnie jest to też gra arkadowa oczywiście, ponieważ tymi bębnami zbija jakieś tam postaci. Sorry, nie zbija postaci, ale zbiera punkty. Weszłam teraz do części, w której jest znacznie głośniej i tutaj zdecydowanie królują zręcznościówki arkadowe. Grający naciskają w klawiatury maszyn z ogromną pasją i zaangażowaniem. Czasem to wygląda, jakby grali na jakimś instrumencie, szczególnie jak mają ubrane białe rękawiczki na przykład. Jest też dance floor elektroniczny, znany również z Polski, czyli trzeba wytańczyć układ, który aktualnie pojawia się na ekranie.
tych bodźców wszechobecnych, ale na pewno warto przyjść, doświadczyć, zagrać, a jak ktoś jest fanem gier komputerowych, no to już obowiązkowo do takiego salonu gier trzeba przyjść i przehulać parę godzin i pewnie parę tysięcy jenów. Siemano, jesteśmy w Muzeum Staroci Sakakaikan w Sapporo. Jest to kolejne miejsce, które według nas warto odwiedzić. Dlaczego? Znajduje się tutaj bardzo dużo ciekawych, starych przedmiotów, które zostały wyprodukowane w Japonii. A miejsce to założył właściciel, do którego należy również fabryka herbatników. I ponoć jego motto życiowe to nie wydawaj pieniędzy. Na ile jest w tym prawdy, to nie wiemy. Większość z tych przedmiotów ma jakąś wartość sentymentalną dla tego pana. Ale kolekcję tą tworzą głównie Japończycy, którzy przez tych wiele lat przynosili tutaj te przedmioty. Jest tutaj bardzo dużo jakichś filmów, obrazków erotycznych, jak na przykład te akty japońskich kobiet. Po jakieś naszywki z Sapporo, z Olimpiady z 1972 roku i różnego typu innych gratów. Jakich? Zobaczcie sami. Większość z tych rzeczy to jest twór japońskiego rzemiosła, więc ma to wartość sentymentalną, a dziś to już może nawet i historyczną, szczególnie w świecie, kiedy wszystko jest produkowane w fabrykach i automatycznie. Także można poczuć pewnego rodzaju nostalgię tutaj w tej graciarni. Znajdziecie tutaj również bicze do poganiania bydła. Tutaj kij do grania w krykieta. To ciężko powiedzieć. Laleczki, filmy erotyczne na VHS-ie. Także jest tutaj naprawdę dużo tematyki porno. Tutaj jest na przykład kolekcja masek, które mają pomalowane zęby na czarno. Bierze się to stąd, że w dawnej Japonii uważano zęby, szczególnie białe, za bardzo brzydki element ciała. I jeszcze 100 lat temu ludzie, głównie kobiety, które chciały oczywiście nawiązywać do kanonów piękna, zamalowywały je na czarno, żeby stawały się wewnątrz buzi niewidoczne. A teraz jesteśmy w pomieszczeniu, które przypomina taki ołtarzyk. Manekiny podświetlone, kobiety w seksownej bieliźnie. Majtki. Piękna kolekcja. Koleś zdecydowanie ma jakieś tutaj zrycie na punkcie kobiet i różnych tematów figo-fago. Po przejściu całego tego muzeum stwierdzam, że koleś jest niezłym frikiem. Lalki związane w klatce. Zrobiłam szybki obchód po naszym mieszkaniu. To jest taki apartament za dokładnie 310 zł w przeliczeniu na polskie. Jest to najniższa półka, jaka tutaj była dostępna za 2 noce. Ogólnie jeśli chodzi o noclegi, to nie jest tanio w Sapporo generalnie, w Japonii w zasadzie. Także pokażę wam, jak to wygląda. Ogólnie jest naprawdę w porządku, no to jest taki typowy japoński styl. Dużo rzeczy jest zrobionych z plastiku, kuchnia jest w zasadzie aneksem, natomiast tutaj to nie jest dziwne, ponieważ tak po prostu wyglądają japońskie mieszkania, one są maleńkie.
Także kuchnia, oski, kanapka z masłem orzechowym. TV-ik, którego nawet odpaliliśmy, żeby zobaczyć dziwactwa japońskiej telewizji. Co jest ciekawe, to łoże. To są tak zwane futonki, futon w zasadzie, futony. To są takie klasyczne japońskie, powiedzmy a la materace rozkładane na ziemi. Oni bardzo lubują się po prostu w tym, żeby w tym spać. Natomiast w tym naszym apartamencie jest też normalna sypialnia, tylko my po prostu chcieliśmy Japan Style Inn mieć, więc dlatego spaliśmy na ziemi. Tak wygląda sypialnia. Przedsionek z pralką i łazienka modułowa, plastikowa, klasycznie. Tak to wygląda zawsze praktycznie w Japonii, chyba że pojedziecie już do jakichś luksusów, no to wtedy może znajdziecie normalną łazienkę z kafelkami i tak dalej. Jesteśmy na Susukino w Zakamarku. Jest tutaj klimat, mówiąc dosadnie, k***ski. No, a czym jest Susukino? Susukino to dzielnica w centrum Sapporo, która tętni życiem nocnym. Jest tutaj ponad 4000 różnych barów, restauracji oraz domów miłości, jak oni to nazywają. Jest to tak zwana ulica Czerwonych Latarni, dzielnica Czerwonych Latarni. Jak podają niektóre źródła, Susukino to pierwsza dzielnica Czerwonych Latarni, jako powstała w Japonii. No i znajdują się tutaj głównie domy publiczne, w których wiadomo co się robi, kluby, w którym dziewczyny tańczą albo po prostu umilają czas panom, siedząc i rozmawiając z nimi. Często w różnych dziwnych przebraniach, z śmiesznych zwierzątek, postaci z kreskówek, pokojówek, pielęgniarek. Najdziwniejsza usługa, jaka jest tutaj pełniona, jaką udało się nam znaleźć, to kąpiel, czyli przychodzi sobie klient do klubu, płaci, zamawia kąpiel, no i potem udaje się do pomieszczenia, w którym znajduje się wanna, a dziewczyny przychodzą i nacierają go mydłem. Dobra, udało się znaleźć jeden z klubów, klub Jaguaro. Proszę. No i tutaj facjaty dziewczyn, które zapewne pracują albo pracowały w tym miejscu. Większość z tych miejsc podobno też jest w ogóle nieobrędowana, nie ma tutaj żadnych reklam, po prostu trzeba znać miejscówę albo jakieś sekretne, ukryte klubiki, no ale nie zagłębiamy się w to. Dla przykładu wejściówka do takiego klubu, w tym przypadku klub Pinki, kosztuje 9000 jenów, czyli nie ma jakieś 300, ale nie wiem co jest w cenie, czy jakiś drink, czy jakiś taniec. No i gdzie wzrok sięgnie, tutaj na Susukino wszędzie ciągną się bary, jest bar przy barze. Wszystkie te budynki na parterze mają jakieś szyldy restauracji, barów, rameny, kluby z dziewczynami, także życie nocne tutaj naprawdę tętni. Jak już Oski wam powiedział, Susukino to jest dzielnica miłości, więc jest tutaj też bardzo dużo hoteli miłości, love hotels. I ogólnie nie tylko w Susukino, ale w całej Japonii jest taka kultura, że te hotele cieszą się dużą popularnością. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że bardzo dużo ludzi, dopóki nie poślubią się, mieszkają z rodzicami. A te wszystkie mieszkania japońskie są po pierwsze maleńkie, a po drugie mają ściany jak z kartonu. No więc sami rozumiecie, że uprawianie miłości w takich miejscach mogłoby być dość dyskomfortowe, niekomfortowe. No i właśnie dlatego takie hotele miłości są tutaj w bardzo dużej ilości. No i mają po prostu zastosowanie praktyczne, więc to nie jest tak, że te hotele są dedykowane tylko dla usług
prostytutkami, ale najzwyczajniej w świecie pary przyjeżdżają, żeby spędzić tutaj ze sobą trochę czasu. Idziemy na jedzonko teraz. Już? No. Okej, w końcu przyszedł czas na posiłek. Jak zapewne wiecie, w Japonii bardzo popularne są zupy ramen, ale równie popularne jest tutaj japońskie curry. Dlatego wylądowaliśmy w knajpie Samurai Curry House. No i zamówiliśmy sobie 2 porcje curry z warzywami. Teraz wam pokażę, jak to menu wygląda i jak wygląda proces zamawiania takiego curry. Czyli tak, pierwszym krokiem jest wybór curry. Jest tutaj tego naprawdę sporo. Wyboru do koloru. Owoce morza, kurczak, warzywa. My wybraliśmy 20 kinds of veggies. Taka porcja kosztuje 1250 jenów. Plus tax oczywiście. Następnie wybieracie zupę. I tutaj też mamy wybór spośród 4 zup. Każda z nich oparta jest na mleku kokosowym, albo mleku sojowym, albo pomidorach, albo jakąś kombinację. Możecie wybrać. Tutaj wybieramy ostrość, skala od 0 do 10. No i następnie dodatek podstawowy, czyli ryż. Z drugiej strony mamy jeszcze ekstra dodatki, czyli ser, jakiś smażony kurczak, jajka, warzywa. Wygląda to naprawdę pysznie. Warzywka, ryż. Mamy to samo. Ja już się nie mogę doczekać. Jeszcze jedna ciekawostka na temat tego curry. Curry przywędrowało do Japonii w XVII wieku dzięki Brytyjczykom, którzy spróbowali go po raz pierwszy w kolonizowanych Indiach. No i to curry jest nieco bardziej słodsze od indyjskiego. Dodaje się tutaj często jabłka do wyboru lub kawy albo czekolady. Dzisiaj dla odmiany mamy śnieżycę, dlatego postanowiliśmy wybrać się do Muzeum Sztuki Współczesnej Hokkaido. W tym muzeum jest około 4800 różnego typu prac, począwszy od rzemiosła, poprzez obrazy japońskich, jak i europejskich artystów. No i liczymy też na jakieś instalacje świetlne, które będą fajnie wyglądać na filmie, także wchodzimy do środka i zwiedzamy. Yeah. Teraz przed wami najważniejszy punkt tej wystawy, na który zjeżdżają się ludzie z całego świata. Marmurowe jajo. Marmurowe płaskie jajo. Kochani, jeśli będziecie w tym muzeum, to naprawdę nie wieszajcie się na tej szafie. Proszę bardzo. Tak nie można. Jesteśmy już po muzeum. Niestety lekko rozczarowani ze względu na to, że właśnie nie było instalacji, na które liczyliśmy najbardziej. Jedna wystawa była spoko, obrazy współczesnych japońskich malarzy, a druga wystawa, która była osobno płatna, była absolutnym niewypałem. Także pobyt tutaj taki 50-50 bym powiedziała. No i w sumie teraz rozkminiamy, co robić. Większość miejsc, które chcieliśmy zobaczyć, znajdują się na dworze, które chcieliśmy wam pokazać, ale w tą pogodę jest to po prostu nie za bardzo możliwe. Więc rozkminiamy, co dalej robić i w sumie to nie wiem. Pojedziemy do dzielnicy ramen, co nie? Pojedziemy na ramen, zjemy ramena tutaj w kultowej już dzielnicy z samymi ramenowniami, że tak powiem. No i tyle. Coś tam nagramy dla was. Chowając się przed zamiecią śnieżną, dotarliśmy do Sapporo Ramen Yokochi, czyli alejce, w której znajdują się same bary z tradycyjną japońską zupą ramen. Jest to taki ukryty diament na mapie Sapporo. Znajduje się tutaj około 17 lokali, w których zjecie tak naprawdę tylko ramen i można wypić tu też piwko, sake, po prostu posiedzieć i posilić się przed dalszą eksploracją miasta. Siedzą tutaj głównie lokalesi, mieszkańcy Sapporo, którzy wpadają tutaj zazwyczaj
po dniu pracy, właśnie zajadając ramen, pijąc alkohol. No i jest tutaj bardzo miło. Teraz wybierzemy sobie randomową knajpkę z ramenem, bo podobno wszystkie są tutaj bardzo dobre. Dobra, wybieram bar z misiakami. Dobra, mój ramen właśnie już wjechał na stół. Wygląda to fenomenalnie. Tutaj logotyp knajpy, czyli misiek na wodoroście. No i zaczynamy zajadać. Głównym składnikiem ramena jest też mięso. Ale z racji tego, że nie jadamy mięsa, to zawsze zamawiamy ramen tutaj z warzywami albo z jajkiem. No, sam wywar na pewno jest na mięsie, no ale tutaj w Japonii bardzo ciężko jest być wegetarianinem, a też muszę się trochę poświęcić, żeby pokazać wam trochę tych kulinarii japońskich, które niestety głównie są oparte na mięsie. Mój ramen oparty jest na wywarze miso, czyli to jest taki bardziej jasny wywar, trochę bardziej tłusty. Ok, przeanalizowałem kartę tutaj w tym barze ramen. Najtańszą opcją jest soy sauce ramen noodles 780 jenów i też shio ramen noodles, taka sama cena. Najdroższą opcją jest crab ramen noodles, którego chyba aktualnie tutaj nie ma, kosztuje 2500 jenów. Także przedział cen od 700 jenów po 2500. Jest z czego wybierać, karta jest naprawdę obszerna. Tak mówiłem wcześniej, możecie też napić piwka, herbaty mrożonej, no i japońskiej sake. Siemano. Mieliśmy robić poważny film w fabryce czekolady. Przez telefon pani obiecała nam, że zabierze nas na linię produkcyjną i mieliśmy na to już pełną wizję. Po czym jak przyszliśmy, to się okazało, że ze względu na wiadomo jakiego wirusa w Chinach nie wpuszczą nas tam i skończyliśmy w fartuszkach, czapeczkach i zaraz będę robiła czekoladę, także niezła beka. Oddaj fartucha. Dawaj. Więc w tym momencie wydaje mi się, że jestem troszeczkę kawaii, czyli typowa, głupiutka dziewczyna, ponieważ muszę pociągnąć za jedną łajkę, powiedzieć kakao, drugą łajkę powiedzieć kakao i za trzecią łajkę i powiedzieć wtedy czoklet i wtedy wydarzy się magia, poleci czekolada. Tak. Masz? Złoto Hokkaido. Czekolada. In this chocolate, there are air bubbles. Yeah. Yeah. So please tap. Like this. Yeah. 20 times. 20 times. Yes. 3 na 4 na 5 na 6 na 7 na 8 na 9 na 2. Pudełeczko, na którym mam napisać wiadomość. Mogłabym napisać do mamy, że przeżyłam fabrykę czekolady, ale powiem jej to. Mamo, przeżyłam, przetrwałam, a wiadomość będzie dla was. Tam, tararam. Dawaj suba. A ty co rysujesz? Jeża. Głowę z włosami? Nie, to jest jeż. Mówiłeś, żebym narysowała jeża, no to się staram. Dobra, to jest jeż. Piękny jeż. Alright. And the please put inside chocolate. Plastik oczywiście, tak? Pakujemy tutaj Oczywiście. czekoladkę, jak to w Japonii. Wszystko Like that? musi być w plastik ładnie spakowane. Najlepiej więcej. podwójny. Please touch. Sorry? Yes. Okay. Brawo! So please put in your bowl. A Patusia lat 12 zrobiła czekoladkę. Czuję się jak kretynka. To jest właśnie takie typowo japońskie dla dziewczynek. Żeby przyjść, zrobić z siebie taką słodką idiotkę. This is. Japońscy mężczyźni wtedy są zadowoleni. Hey. Please cross. Desukanse. Arigatou. Arigatou gozaimasu.